W tym filmie zobaczycie prezentację najlepszego roweru firmy Engwe. Wyposażony jest w hydrauliczne hamulce oraz hydrauliczne zawieszenie. Nazwa tego roweru to Engine Pro. Zapraszam na materiał. Zobaczmy, co otrzymujemy po złożeniu zamówienia. Rower wysyłany jest z magazynu w Polsce bez żadnych dodatkowych opłat. Rower jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Jest instrukcja obsługi i montażu roweru oraz instrukcji obsługi sterownika. Po rozpakowaniu musimy zmontować samodzielnie parę elementów. To jest regulowana sztyca kierownicy z solidnym zamkiem. Montujemy ją w rowerze, mocno dokręcając śruby. Do sztycy montujemy kierownicę. Przykręcamy przedni błotnik razem z lampą. Przednie koło ze 160 mm tarczą hamulcową oraz oponą o grubości 4 cali. Przed założeniem koła trzeba zdjąć zabezpieczenie widelca na czas transportu. Przykręcamy pedały. Są aluminiowe i składane. I ostatni element – wygodne amortyzowane siodełko. Certyfikat jakości. W zestawie są 2 klucze do załączania baterii. Zamek znajduje się od spodu ramy. Po włączeniu zasilania możemy uruchomić sterownik. Tak prezentuje się zmontowany i przygotowany do jazdy. Wygodne, miękkie, skórzane siodełko z ozdobnymi przeszyciami. Grube opony, którym nie straszny żaden krawężnik. Przedni widelec ma amortyzator hydrauliczny. Można go blokować oraz regulować twardość.
doskonale sprawdzi się w terenie. Hamulce są tarczowe, hydrauliczne. Chwyty kierownicy wykonane ze skóry. Klamki hamulców chodzą lekko, hamowanie jest pewne. Zawieszenie przednie jest amortyzowane, amortyzowane też jest zawieszenie tylne. Tylna ośmiobiegowa przerzutka Shimano Altus chodzi bez zarzutu. Rower posiada system odzyskiwania energii. Przy włączonym systemie, gdy zjeżdżamy ze wzniesienia, włącza się hamowanie silnikiem. Na wyświetlaczu pojawia się zielony pasek, a moc pokazywana jest ze znakiem minus. Na ikonie baterii możemy zaobserwować wzrost jej pojemności. Bateria znajduje się w ramie. Jej pojemność to aż 16 Ah. Można ją ładować zarówno po wyjęciu z ramy, jak i w rowerze. Pierwszy test pokazał przejechanie 75 km po jednym naładowaniu. Po lewej stronie kierownicy znajduje się manetka przyspieszenia oraz przycisk sygnału dźwiękowego. Silnik o mocy 750 W pozwoli na bezproblemowe pokonywanie pagórkowatego terenu. Po zdjęciu ograniczenia prędkości możemy nim jechać ponad 40 km/h. Manetka w Polsce w rowerze jest nielegalna. Należy ją zdemontować. Nie ma możliwości jej wyłączenia w sterowniku. Zamiast manetki będzie lusterko, a zamiast sygnału dzwonek. Wyświetlacz sterownika jest kolorowy, duży, czytelny, dobrze widoczny nawet w słońcu. Są 3 tryby mocy silnika: Eco, Normal i Sport. Fabrycznie jest 5 biegów, ale możemy też ustawić tych biegów nawet 9. Oświetlenie możemy włączyć ręcznie, ale może też się załączać automatycznie. Aby wejść w menu sterownika, należy jednocześnie nacisnąć przyciski plus i minus. Przyciskami plus i minus oraz i możemy dostosować parametry sterownika do własnych potrzeb. Jednostki prędkości. Jasność wyświetlacza. Automatyczne wyłączanie ekranu
po zatrzymaniu roweru. Ustawienie ograniczenia prędkości. CRU – włączenie-wyłączenie tempomatu. ACF – włączenie-wyłączenie odzyskiwania energii. Opcja automatycznego włączania świateł. Tu ustawiamy ilość biegów oraz prędkość każdego biegu wyrażona w procentach prędkości maksymalnej. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku minus uruchamiamy tryb wspomagania przy prowadzeniu. W sterowniku znajduje się gniazdo USB, z którego możemy na przykład ładować telefon. Naciskając przycisk I możemy sprawdzać różne parametry jazdy. Po przejechaniu 37 km zostało jeszcze 63% pojemności baterii. Rower jest składany i można go na przykład zapakować do samochodu, choć samo wkładanie jest trudne, bo rower jest ciężki, waży ponad 30 kg. Jazda rowerem Engue Engine Pro jest łatwa i przyjemna. Przy ekonomicznej jeździe, przy włączonym systemie odzyskiwania energii, można przejechać po jednym pełnym naładowaniu baterii do 120 km. Na moim kanale mogliście już oglądać rowery firmy Engue, ale ten jest najlepiej z nich wyposażony. Hydrauliczne hamulce, hydrauliczne zawieszenie, mocny silnik, o dużej pojemności bateria, dobra 8-biegowa przerzutka, skórzane siodełko, skórzane chwyty kierownicy. To atuty tego roweru. Rama wykonana jest ze stopu aluminium. Mogą tym rowerem jeździć osoby o różnym wzroście i wadze. Obecnie cena tego roweru to ponad 6000 zł. Dla zainteresowanych link do zakupu oraz kody rabatowe znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.